a z tego odcinka dowiesz się m.in. o początkach cukru w Polsce. I trafił do nas z Indii pod nazwą hinduskiej soli, czyli właśnie słodkiej soli. I przywiózł go tutaj, tak się mówi przynajmniej, Aleksander Macedoński. Jak smakować ma handla? I piękny rytuał. Na świecie mamy tylko 2 rytuały związane z piciem i jedzeniem alkoholu. Pierwszy wszyscy doskonale znamy, to jest rytuał picia tequili. My mamy w Polsce na Pomorzu drugi unikalny. To jest mahandel, który pije się z wędzoną śliwką. Czy też o kaszubskich ruchankach. Ruchanki się piekło najczęściej jak robiło się zaczyn właśnie do chleba i to niby zostało trochę ciasta, więc wzięło się zaraz patelnię i się je jadło. Bo zanim chleb się upiekł, to trwało tam 2 godziny, 3, a tu już można było zjeść trochę. Zapraszamy do filmu i poczuj pomorski oryginalny smak. Dzień dobry wieczór. Nazywam się Arkadiusz Onasz i jestem entuzjastem i miłośnikiem smaków Pomorza. Tych historycznych i tych współczesnych. Dzisiaj w kanale Stary Ziomek i Morze będę Wam opowiadał o naszej kuchni, o naszych smakach, o jej autentyczności, o tym, co ona daje nam z ziemi i z morza, o tym, jaka ona jest u źródeł. Właśnie zdobyłem antyszczyt, antyrysy. 2 metry i parę centymetrów pod poziomem Bałtyku. Jestem na Żuławach. Tutaj będzie początek tej opowieści, ponieważ Żuławy to jest najlepsza ziemia na Pomorzu. Wisła ją nam dała, znosząc przez tysiące lat odpadki, które tutaj gniły i ją wzbogacały. To jest czarnoziem. Na Pomorzu nie ma lepszej ziemi, która by piękniej rodziła. Dlatego tutaj rosła pszenica, tu pięknie pasły się krowy na soczystej trawie i dlatego Żuławy były spichlerzem Prus. Co innego, lewa strona Wisły, Kaszuby, Kociewie, tam już niestety ziemia dużo gorszej klasy i tam rosła tylko gryka. Tu ziemia odcedzona z wody stworzyła najpiękniejszy region, jeżeli idzie o urodzajność w całej północnej Polsce. To jest, mili Państwo, najpiękniejszy na Żuławach. Charakterystyczna własna zabudowa. Ten dom pan Marek Opic przeniósł. Ten dom ma 300 lat i najbardziej charakterystyczną rzeczą domów na Żuławach są podcienie, które służą jako spichrze. Im większe podcienie, tym zasobniejszy gospodarz, bo ma większy spichrz. A był on po to, że wjeżdżało się pod niego wozem, otwierało się, po środku była specjalna klapa i można było prosto z wozu załadowywać w workach zboże, żeby go nie trzeba było nosić. I tak samo w drugą stronę, kiedy była pora zasiewów albo trzeba było nadwyżki sprzedać, otwierało się klapę, podjeżdżało wozem i łatwiutko zrzucało. Bo też ten dom podcieniowy, ten dom żuławski, w którym mieszkali luteranie, menonici, Olędrzy, jest domem, który jest spichrzem. Z takiego domu bierze się chleb. A jeżeli w najniższym punkcie w Polsce zrobicie zdjęcie, to macie prawo do zakupu specjalnego certyfikatu, który jest dostępny w Żuławskim Parku Historycznym, Gospodzie Mały Holender i Marina Gold w Osłonce. Panie Arkadiuszu, na Pana ręce przekazuję 100. numer certyfikatu zdobycia najniższego punktu w Polsce w Marzęcinie. Bardzo dziękuję za te skarby. No, najbardziej to ja tutaj szprycuję się na Verde Käse. Ser, który jest cudowny, bo robiony we współpracy z panem Markiem Opicem, który to piękne miejsce tutaj postawił, z moją ukochaną spółdzielnią mleczarską w Skarszewach, bo tam sery są zupełnie inne niż gdziekolwiek w Polsce. Lekko truskawkowy, ciut orzechowy, mało ostry i maślany.
Nie ma lepszego sera. Wszystkie cheddary na świecie mogły tutaj ustawić się w kolejce i uczyć tego, jak mają smakować. Dziękuję bardzo. I tu mamy cudo kultury kulinarnej i piękny rytuał. Na świecie mamy tylko 2 rytuały związane z piciem i jedzeniem alkoholu. Pierwszy wszyscy doskonale znamy, to jest rytuał picia tequili z solą i z limonką. Ale, mili Państwo, my mamy w Polsce na Pomorzu drugi unikalny. Nigdzie więcej tego nie ma. To jest machandel, który pije się z wędzoną śliwką. Machandel to jest piękna rzecz, mianowicie tu niedaleko pierwsza fabryka i wytwórnia powstała rodziny Stobbe. Później zaczęto produkować go w wielu innych miejscach przez innych wytwórców, bo wszyscy Stobbemu zazdrościli tego cudownego trunku i popytu, jaki na machandla był, bo był to najpopularniejszy alkohol na pewno w Gdańsku i na Żuławach. A piło się go właśnie z wędzoną śliwką i z wykałaczką. A kto nie dopełnił rytuału, musiał postawić wszystkim kolejkę. Ewentualnie bogamusz przeprosić, pocałowawszy go w piękny, spiżowy zadek na fontannie stojącej w Gdańsku na Długim Targu. Więc rytuał wygląda następująco. Bierzemy sobie wykałaczkę, śliweczkę z wykałaczką, jest pesteczka, wkładamy pod policzek, pijemy. Zagryzamy śliwką, wypluwamy pestkę, łamiemy wykałaczkę dla tych, co na morzu. Voilà. Tak się pije w Gdańsku, tak się piło na Żuławach. A machandli było wielu producentów. W Kościerzynie, w Wejherowie, w Bydgoszczy, w Gdańsku najważniejszy Sztobes Machandel, pierwszy z Nowego Dworu Gdańskiego, czyli Stiegenhof. To jest właśnie ciemna kuchnia, nie dlatego ciemna, że tam nie było okna, ale dlatego, że nie było jeszcze wówczas specjalnie systemów kominowych ani piecy i wszystko gotowało się na żywym ogniu, więc wiadomym jest, że dookoła było pełno dymu, który się osadzał na ścianach i na wszystkim, dlatego wszystko dookoła było czarne. Stąd też nazwa kuchni. Jeżeli ten odcinek pozytywnie pobudza Twoje kubki smakowe, to serdecznie zapraszamy do pobudzenia algorytmów YouTube'a, by inni również dowiedzieli się, jak smaczne jest pomorskie. Wystarczy tylko polubienie, przekazanie tego materiału dalej i komentarz nawet w stylu zjadłoby się coś dobrego. Dziękujemy i częstujemy Was dalej. Mili Państwo, w Twierdzy Wisłoujście jestem nie dlatego, żeby Wam opowiadać o historii tego miejsca, o tym, że tu jest najstarsza na południowym Bałtyku tu stojąca latarnia morska, na której wieńcu rozpalano ogień. Nie po to jestem, żeby opowiadać o bitwach, o ofiarach, o najemnikach, o żołnierzach, o ich życiu. Nie, jestem tutaj po to, żeby zacząć punkt centralny – kuchnię oficerską. I jesteśmy właśnie u celu podróży. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuchmistrzyni garnizonu gdańskiego. Aleksandra Kucharska. Piękna dama, mądry człowiek, pracownik muzeum, rekonstruktorka, a przede wszystkim skarbnica wiedzy na temat kuchni historycznej Gdańska, która też przy okazji jest współautorką współczesnej wersji Smaków Gdańska, pięknej książki. Co dzisiaj będziemy tutaj gotować? Dzisiaj będziemy robić kompot ze świeżych gruszek, właśnie z Gdańskiej Książki Kucharskiej, który udało mi się już kilka razy z sukcesem odtworzyć. Oczywiście na początku musimy obrać owoce, także tym zajęłam się z samego początku. Tu najważniejsze jest to, że jesteśmy w kuchni w muzeum. Kuchnia w muzeum, która działa. I to jest fenomen, bo ona działa prawdziwie.
to chciałem tutaj pokazać rzecz niezwykłą, czyli polepę. Szczyt rozwoju ludzkości przed wynalezieniem blatu żeliwnego, funkcjonujący aż do XVIII wieku, czyli podniesione ognisko, z tyłu róż, który pełni funkcję piekarnika do pieczenia mięs. Tutaj mamy właśnie gazówkę, mikrofalę lub jak ktoś woli indukcję ówczesną. Tak się gotowało. W kompocie, prócz oczywiście samych owoców, będziemy mieli wino, bo kompot jest dla dorosłych. Mamy dużą ilość cukru, mamy skórkę z całej cytryny i tutaj ukryty w talerzyku cynamon. Tutaj mamy cukier trzcinowy z dużą ilością melasu. On jest tak gęsty, że w ogóle on ma grudy. I pewnie historycznie w XVIII wieku bądź wcześniej właśnie taki bardzo melasowy, ciemny cukier byłby użyty do tego, co będziemy robić. Ależ proszę bardzo. Bo on jest prawie jak cukierki. On jest tak sklejony, uwaga, na okap. To tak samo jak w drzwiach. Jest ryzyko, że można się nieźle uderzyć. Garnek stawiamy. Ja dobrze pamiętam, oczywiście jest wino, tak? Tak, najpierw duża ilość wina. Dodajemy drugą miarkę wody. Do wywaru wsypujemy cukier. Myślę, że nie cały, bo to jest dosyć dużo. I wkładamy do naszego wywaru oczywiście owoce. Dokładamy dodatki smakowe, czyli cytrynkę i cynamon. I teraz czekamy, aż wszystko się zagotuje. Gruszki powinny być miękkie. Kiedy będą takie, musimy je delikatnie wyjąć z wywaru, a resztę wywaru wygotować, żeby zrobił się gęsty syrop, w którym potem gruszki możemy polać. Z cukru brązowego, trzcinowego można było już wyrafinować cukier biały. To się wiązało oczywiście z bardzo wysoką ceną tego cukru, dlatego biały cukier rafinowany z trzciny cukrowej był po prostu szalenie drogi. Ale to było mniej więcej na poziomie mięsa, czyli był wybór albo zjemy obiad z mięsem, albo zjemy coś słodkiego. Mięso było drogie, to prawda. Tak, mięso było drogie, ale jak cukier trafił do Europy, bo w Europie nie robiono go w ogóle, trafił do nas jako przyprawa i trafił do nas z Indii pod nazwą hinduskiej soli, czyli właśnie słodkiej soli. I przywiózł go tutaj, tak się mówi przynajmniej, Aleksander Macedoński. I w związku z tym, że on był drogi, ekskluzywny, egzotyczny, jego używano o tyle. Czyli tyle, co my teraz używamy soli, był tylko przyprawą, był dodatkiem, głównie do dań warzywnych. No i tutaj mamy te gdańskie frykasy. Mamy już gotowe gruszki. Gdańska Książka Kucharska opowiada oczywiście o gdańskiej kuchni i była ona kuchnią mieszczańską, jak to bywa w Gdańsku. Jest to kuchnia bardzo specyficzna, kuchnia oszczędna, ale dążąca do bycia kuchnią luksusową. Dlatego właśnie w przepisie mamy cytryny, mamy cynamon, mamy cukier, dosyć dużo wina. Cytryny były produktem luksusowym. Funt cytryn, czyli mniej więcej pół kilo, potrafiło kosztować w przeliczeniu na nasze pieniądze około 1000 zł. Także był to produkt wyjątkowy, dający smak i podkreślający status. I taki właśnie był Gdańsk, taka była jego kuchnia. Miała podkreślać status miasta, tego, kto w nim mieszkał, tego, kto gościł i tego, kto był goszczony. Takie danie mogło oczywiście też wylądować w twierdzowej kuchni. Nie było to danie oczywiście dla szeregowego żołnierza, to było danie dla oficera, ponieważ to była kuchnia, w której gotowano dla oficera i jego gości. No, proszę Państwa, nóż i widelec, które nie zdążyły zostać przez Henryka Walezego wywiezione, ale wypasiony. To jest to. Jeszcze jeden, jak nikt nie widzi. Jest gruszkowy smak, jest cynamon, ale wszystko to jest podbite winem. I tyle zostało z gruszki.
gruszka została zjedzona. Zjadłbym jeszcze ze dwie, ale strasznie muszę dbać o mój tors gladiatora. I o dobrą reputację. Bardzo dziękuję za gościnę, za to, że mogłem być w tak cudownym miejscu, które żyje, jest prawdziwe, jest autentyczne, nieudawane. I za kawałek pięknej historii kuchni gdańskiej. Ja również dziękuję. Było bardzo miło. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobry dzień! Jesteśmy w Głelewie na Kaszewskiej ziemi, to znaczy jesteśmy na ziemi kaszubskiej, gdzie jest młyn pamiętający czasy Kartuzów, dlatego ten mój odświętny strój. Ludzi, którzy tutaj mieszkali, którzy zbudowali miasto Kartuzy, wokół niego piękną kolegiatę i tutaj była krzyca, czyli pradawna odmiana żyta. Żyto na tej lichej, piaskowatej ziemi karmiło Kaszuby przez setki lat. Kartuzi mieli stroje w kolorze idealnym dla młynarzy, stąd brało się ziarno i wrzucało do młyna. Ciężkie. Ciężka praca. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków, amen. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest, proszę Państwa, Mariola Krajnik, właścicielka jedynego na Pomorzu młyna, który jednocześnie jest Muzeum Młynarstwa. A Muzeum Młynarstwa, jak powstało, proszę powiedzieć? W rodzinnym posiadaniu był ten młyn, kiedyś pracujący. Postanowiłam, że otworzę tutaj kiedyś to miejsce, ożywię go, że przedstawię tutaj po prostu historię młynarstwa od początku świata. Żeby wiedzieć coś, jakąś wiedzę posiąść, no to już było szukanie, to już były książki, to już były jakieś felietony, poszukiwania na całym świecie. To jest chyba magiczne miejsce i cudowne. Pani wie, jak te wszystkie maszyny działają w ogóle? Co, skąd się bierze? A tak już powoli pojmuję. Magiczne miejsce jest na pewno, dlatego że to jest takie jedyne miejsce, gdzie jesteśmy w środku wsi, a tak naprawdę na uboczu i przede wszystkim mieszka się tu pięknie i jest to piękne miejsce samo w sobie. Magią w trakcie tego przygotowywania tutaj tego muzeum okazały się klasztor Kartuzów. Właśnie oni kupili ten młyn w 1432 roku. Chyba jedyny młyn na świecie, który jest czynny po klasztorze Kartuzów. Pół tysiąclecia w tym miejscu robi się mąkę na chleb. Dobre młyny słynęły z tego, że nie było robaków w nich. Przede wszystkim w drewnie, które tutaj mamy, one mogły być wołki zbożowe, na przykład w mące, ale w młynie robaków nie było. Bo to wszystko tak się trzęsło, kiedy pracowało, że robakom było tu niedobrze i mieszkały sobie gdzie indziej. Wyjątkową gospodynią tego miejsca dzisiaj jest Karola Bober. Dzień dobry, Karola. Dzień dobry, Arku. Cieszę się, że Cię tu widzę. Jesteśmy tutaj, bo ta pani od ponad 4 stuleci, jej rodzina, jej korzenie tak głęboko sięgają, siedzi na Kaszubach i te piękne dłonie nauczyły się wyrabiać ciasto na specjalne racuchy, o tym opowiem jeszcze, ale przede wszystkim na słodziutkie kukle, czyli świąteczne bułeczki. Skwierczy. Zobacz, jak skwierczy, nie? Te racuchy na Kaszubach mają zupełnie inną nazwę, bardzo piękną zresztą, prosimy się nie obrażać, ponieważ jak one się nazywają? Ruchanki. Proszę powtórzyć? Ruchanki. Aha, a skąd się wzięła ta nazwa?
Tego, że trzeba dobrze to wyruchać. A jak się to rucha? Proszę? Najlepiej tak wyklepać ze 100 razy, ruchać. Łyżką, ręką? Łyżką taką drewnianą, można ręką. Czyli ciasto musi być długo napowietrzane, tak? Długo napowietrzane, tak. Najczęściej żytnie, ewentualnie z domieszką łąki pszennej. Powinna być 100% żytnia i najlepiej taka jak kiedyś była w młynie 500. One są wtedy takie jaśniejsze. Czyli krzyca, czyli stara odmiana. Te stare odmiany, samopsza i te wszystkie. Na bogato to można na smalcu je zrobić. Na bogato, czyli na smalcu gęsim. Smalec gęsi to jest akurat smalec z gęsi kartuskiej rasy rodzimej, która z Kartus pochodzi. I jej się smaży na tym smalcu, po prostu się wrzuca, tak? Tak. To trzeba po prostu powoli wyczuć temperaturę, bo wiadomo, że na smalcu, tak jak już sam wcześniej powiedziałeś, wysoka jest temperatura dymienia. Przyznam się szczerze, że ja dzisiaj piekę pierwszy raz na smalcu gęsim. Bo to dzisiaj rarytas, dzisiaj No święto. to jest rarytas. Taki słoik smalcu gęsiego, wiecie co, to ja to traktuję jako lekarstwo. Ruchanki się piekło najczęściej jak robiło się za czym właśnie do chleba i to niby tak, Coś zostawało. to tak może ale to było te resztki, zostało w dużym korycie, zostało trochę ciasta, więc wzięło się zaraz patelnię i się je jadło. Bo zanim chleb się upiekł, to trwało tam 2 godziny, 3, a tu już można było zjeść trochę. Ja uważam, że my powinniśmy wrócić do tych tradycji, nie? No przecież tożsamość regionu buduje się przez kuchnię. Tak. No co was będzie odróżniało? Jeden kebab od drugiego? Chyba nie. Kuchnię mieliśmy tutaj bardzo ubogą, słabe nasze gleby. U moich dziadków na gospodarstwie była gryka, czyli ta tatarka, żyto. No wiem, bo to jakby nie jadło się tak dobrze jak teraz. Jadło się biedniej, jadło się pszenicę, czyli mąkę pszenną od święta. Więc taka bieda, ale słuchajcie, kochamy nasze tereny, jesteśmy patriotami regionalnymi. Kaszuby mają kuchnię absolutnie odrębną od reszty Polski. To jest kuchnia, której nie da się porównać z czymkolwiek, tak? Tutaj gęś jest w wielkim poważaniu. Tutaj w wielkim poważaniu jest smalec gęsi, tu od święta piecze się gęś, tu robi się właśnie ruchanki. Tutaj robi się tatar z gęsi. To jest fenomen na skalę światową, bo to jest jedyne miejsce na świecie, poza Kujawami. Reszta Polski też tego nie zna. A na Kaszubach i Kujawach można właśnie doświadczyć surowej gęsiny. I to jest pyszne. Prawie tak dobre jak kukle. Niby nic wielkiego, zwykłe ciasto drożdżowe. Ale dobry składnik, dobra ręka, puszystość, aromat, smak, to jest... Są wypiekłe? Jo. Północna część Borów Tucholskich to jest po prostu rewelacja. Tam robi się fiuta przez J. To jest syrop cukrowy, zwany też tam cyrop albo cukier, który powstaje poprzez redukcję soku wyciśniętego z buraków cukrowych. To jest coś takiego na kształt melasy, pokażę tak szybciutko, nawet mi się nie zdąży wylać. Trochę sobie dodam do tłuszczu i do białka, które mam tutaj, czyli do śmietany. Dodam to sobie tutaj, dodam sobie fiuta do śmietany i szybciutko wymieszam na taki, mam nadzieję, beżowy kolorek powinno wyjść. O, jest beżowy kolorek. Mieszamy sobie szybko. Jakie proporcje? Na oko najlepiej się dobiera, tak żeby była kawa z mlekiem. Już mi pachnie. I teraz dajemy trochę tego sobie na jedną ruchaneczkę. Także, mili Państwo, mamy tutaj ruchanki z maślanym fiutem, które gościu przebrany za mnicha bierze do ust. O Jezu, jakie to jest dobre. Przeprowadzam się na Kaszubę. Mili Państwo, czas już się żegnać. Oj. Czas się żegnać, ponieważ nadszedł kres naszej podróży po Pomorzu.
A mam nadzieję, że dla Was początek. Zobaczyliście Żuławy, zobaczyliście Gdańsk, zobaczyliście Kartuzy, naszą kuchnię, nasze smaki i tak naprawdę zobaczyliście promil tego, co mamy Wam do zaoferowania i mam nadzieję, że naprawdę niebawem zobaczymy się z Wami u nas. Cześć!